No, nareszcie jakaś inna ryba. Cześć, znajome. Kirzuc. Ja bym tu w sumie do końca nie wiem, co chciał połowić. Ale gdzieś jakieś czawycze podchodziły. W tamtym tygodniu miałem takie nagranie, a może z 2 tygodnie temu. Tam miałem fajną jedną czawyczę, później mi druga spadła i w sumie zapomniałem o tym materiale, chciałem go wam pokazać. Na tą chwilę łowię tą przynętą. Chciałbym połowić chyba jedynką, tak mi się wydaje, że w rekordach są czawycze. Ale nie było jak tu kupić na jamie, także pamiętajcie, ja stoję sobie o tutaj, tu w tych okolicach. Na mapie mam 224, 187. No i co, będę próbował, zobaczymy co tu wyjdzie, jakieś pingolce tu wychodzą. Jedna ryba jeszcze spadła. Nie wiem co to było. Ewentualnie wyciągnę tutaj coś nowacki, może będę kombinował, zestaw sobie zmajstrowałem. Do tego co jeszcze mógłbym wymyśleć? Standardowy jakiś zestaw UL, zobaczymy, chwilę porzucam za dnia, może te czapyczki jakoś tam powychodzą w innych godzinach. Także co? Stoję, kombinuję i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak ewentualnie zmienię kija i coś będzie ciekawego wychodziło, to też wam to pokażę za chwilę. Od razu po rzucie wydaje się, że mam jakąś dużą rybę. Z tym, że ja dałem przypon 7,7 wytrzymałości, także to różnie może być. Zaraz zresztą wam pokażę zestaw. Klasyczny speaker 2 18, tak? Ten żółty żółty speaker z kropeczkami. Ładna rybka, aż się zająkłem. Golec dalekowschodni. No, za tego chyba płacą i dobry eksplecie za takie ryby. Także co? Kolejny golec, ale inny niż tamte. O, i już wam pokazuję zestaw. Tak mam go złożone w tej chwili. Zobaczymy. Ja miałem prędkość jaką ustawioną? 16. No dobra, to ja tak sobie poobrzucam i zobaczymy, czy coś więcej dostanę tego typu rybek. Fajnie by było, nie? Jakby takie dalekowschodnie wychodziły więcej. Albo tak jak tam Kirc by wtedy wyskoczył. Kirce chyba też było dobrze płatne. Dobra, to ja sobie troszkę na tej jamie postoję. No to chyba gorpusza jest. Chwilę temu miałem malmę. Ale taka mała rybka była, mówię, nie będę pokazywał, ale dobra, muszę pokazać. Teraz rzuciłem 2 razy w ten sposób, w tą stronę. A tam jest chyba jakaś kłoda, jakieś drewno leżące. O, tam, o. To w stronę tego rzuciłem tak randomowo i dostałem nagle takie fajne ryby. Dobra, to ja próbuję dalej. Całkiem możliwe, że też założę sobie za chwilę jakieś popery, nie? Po coś one tu są w tej grze. Może któryś się dopasuje kolor do tego. No, wydaje się, że będzie coś ciekawego teraz. Zobaczymy, co to jest. Chwilę temu miałem kolejnego tego golca. Daleko wschodniego. A to co to jest? To jest chyba ten chwas największy tej wody, czyli keta. O, dokładnie słowa mi zabrakło. Keta. Z ciekawostek w rekordach tygodnia te daleko wschodnie są wyciągane na tą przynętę, którą mam założoną tutaj na tym zestawie lewym. Czyli tu Wejko 11, 25 gram, chyba tak, 11 numer 011. Czyli nie jeden, tak jak chciałem kupić. Jeden się nie da w ogóle kupić tutaj na to łowisko, to już sobie miałem. Ale właśnie z 11. Także jak dostałem 2 dalekowschodnie, to możliwe, że da się więcej ich wyciągnąć tutaj. I może na jakąś tego typu przynętę. Opatrzcie, kolejny. Co prawda mało, jeszcze mniejszy niż tamten poprzedni, ale kolejna sztuka. Ciekawe jakby tak sugerował się kolorem i próbował dobrać jakąś, nie wiem, przynętę pod ten kolor, który teraz używam, nie? Jakiś taki type. Wejko lżejsze, jest mniejsze. Bliżej mógłbym rzucać w sumie. O, to jest za ciężkie, co ja zakładam. Serio? Dobra, po to UL-ka jest. Właśnie z UL-ką to dobrać sobie. Dobierz sobie przynętę pasującą pod to. A taki dragonek, jak on daleko poleci.
coś nie nacisłem, to co mam. Dobra. Tutaj kombinuję, rzucam no i oczywiście się odezwę, jak coś wykombinuję. No i pewnie wrócę do tej przynęty, którą chwilę temu miałem, no ale może się zaraz okaże, że znajdę coś jeszcze bardziej skutecznego. No, zobaczymy, co tym razem będzie. Oczywiście Maty jak zwykle kombinuje, żeby sprawdzić jak najwięcej przynęt różnych. Także po sprawdzeniu kilku jestem, co mam założone, 2. Nie pamiętam jaki to jest numer, 10. Chyba 10. To zresztą wam pokażę. To jest 10, dobrze mówię. Kolor już widzieliście. Kolor 10 i podobnie jak na tą wejką, na wahadłówkę też dostałem golca. A wolałbym zdecydowanie inne ryby łowić. Dobra, kombinuję dalej. No, zobaczymy co tym razem będzie. Kolejna zmiana. Tego numeru to już nie pamiętam. Co to jest, 4? Ale jestem w speakerach, #2. Dalej tą samą jakby przynętę używam, ale z innym kolorem. O, to jest keta. To jest niestety keta, większa, ale keta. Także co? 6, o. Źle powiedziałem, 6. Także testujemy dalej. Fajnie by było właśnie tych golców dalekowschodnich więcej, nie? Jak zwykle kombinuję zamiast zostać przy tym samym przynęcie, która mi oddała te ryby. Cały ja. Ale dobra, myślę. No już pod samym brzegiem coś uderzyło, ale to jest chyba... No właśnie. Coś, czego nie lubię. Leszcze. Leszcze z jamy, czyli ketę, nie? Teraz na 16. Na 16 tak ryba. Dobra. To wracam przy kolejnej ciekawej rybie. No, zobaczymy co tym razem będzie. Chwilę, no. Trochę dłuższą chwilę miałem lipienia miałem. To było, o, widzicie, kolejna keta. Miałem też malmę jakąś tam. I to wszystko dalej jest na tego speakera 16. Gdzieś tam tutaj, o, te widzieliście. Tak sobie kombinuję coś, żeby połowić ewentualnie jeszcze na maczówkę. I tak się zastanawiam, jak ten zestaw tam zestroić, żeby coś wyciągnąć. No bo widziałem, że jest potencjał. W rekordach tygodnia też są te golce dalekowschodnie na... Właśnie jak ta się przynęta nazywa? Zaraz muszę ją zobaczyć. Zobaczymy co to tutaj. Ale niestety kolejna keta. Ale przy dużej ilości to może da to zarobek jakikolwiek, ale nie wiem, czy ma to sens. Męczyć się z tymi rybami. O, mam takiego pływaka żółto brzeżek? No, tak się to nazywa. Nawet nie wiedziałem. W każdym razie na to są łowione niby te golce dalekowschodnie. Nie wiem jaką głębokość, nie wiem jaki klips. Dają metr głębokości na tą chwilę. 25 metrów klips. No i co? Rzucam. Niech to trochę poleży w wodzie. Może coś tam ugryzie. Pamiętam, nieraz się te uguje jakieś tam łowiło, to chyba na 80 cm głębokości. Ale jak daleko? Na 20 metrach? Na 18? Coś takiego? Zresztą tak staram się rzucić tym zestawem z powiekowym troszkę dalej. Tak gdzieś w te okolice, w które mi teoretycznie brały tu na spinningu te ryby. Nie wiem, może macie jakieś doświadczenie spławikowe większe tutaj na jamie, to dajcie znać w komentarzu. Przydałoby się takie coś, przydałoby się wiedza dla wszystkich taka. No i wpadła jakaś dziwna ryba nocna. Zobaczymy co to będzie. Co to będzie teraz? Jeździ sobie na boki. Póki co to płynie pod prąd widzę i niech sobie tak pływa. Dobra, jak się uda ją zmęczyć i będzie gdzieś bliżej, to ją wam pokażę. Bo sam jestem ciekaw, ile to potrwa. Może się będzie dało już ją jakoś wyciągnąć. Nie wiem, ona mnie denerwuje, bo luzuje zestaw. A sobie stwierdziła, że podpłynie z tej strony. A dobrze ją...
jest wyprzedzić, żeby płynęła pod prąd, żeby się męczyła, a nie z prądem, żeby uciekała, nie? Ale jest problem, o, widzicie co robi. Się to robi. Także co? Znowu mam ją wyprzedzać? Mogłabyś się zmęczyć już. Zmęczyć się rybko? Zmęć się już. Zajmujesz nam czas antenowy. To jest chyba golec? Golec. Ciekawy ile on waży. 4 kg? No chociaż tyle mógłby mieć. Teraz spróbuję go podnieść, bo nie chcę dać się podnieść. No chodź tutaj, chodź do nas. Całkiem ładny, nie? Liczyłem na coś innego. O, 5,4. To nawet jest większe niż oczekiwałem. No jakby jakaś keta wpadła 8-kilogramowa, to była tragedia w ogóle na tym zestawie. Nie wiem, można byłoby przypon zwiększyć do 12. Łatwiej byłoby z takimi rybami, ale z drugiej strony potrafię wtedy nie brać, nie? Tak źle i tak niedobrze zawsze na tych rybach. No, a jak widzicie, ja dalej zostałem na tym spikerze czarnym 16. No, jest jakaś ciekawsza inna ryba. Zaraz po tym, jak zwróciłem teraz na... No jest nerka, za nerki. Nerki X w ogóle jest fajne i za nerki fajnie płacą. To jest to. Jak wróciłem na 18, bo testowałem różne popery też, one dosyć blisko latają. Tak się zastanawiam nad użyciem jeszcze jednej metody właśnie na tą maczówkę po prawej stronie, czyli z Birolino. Kiedyś się łowiło tutaj na jamie dosyć konkretnie, bo akurat poperkami można wtedy daleko rzucić, nie? Łowić tam w zasadzie pod drugim brzegiem, a nie tutaj. Dobra, to może ja coś jeszcze wykombinuję i wtedy wam to pokażę. Ale teraz sobie jeszcze troszkę porzucam tu welcome, zobaczymy jakie będą rezultaty, bo jest w końcu lepsza godzina na pewno na takie łowienie. No, wpadło mi ryba, którą totalnie zlekceważyłem. W ogóle takie umaszczenie jak lin kwolek? Dość podobne, nie? No, 500 gram, 10 000 punktów. Tak samo rzucone jak teraz. Mówię, jakieś malenstwo płynie w moją stronę, po co to pokazywać, po co to nagrywać. A propos malenstw. No, a to taka ryba, za którą pewnie dostanę całkiem fajną kasę. Okej. No to co? Widzimy się przy kolejnej fajnej rybie. Chyba, że to dosyć szybko pokażę. Dosyć szybko wyjdzie, ale przy takim sposobie brania to ja stawiam, że to będzie jakaś kata kolejna. O, właśnie. Dziadowskie ryby. Nie lubię was. Dobra, to ja muszę się włączyć. O. Chyba kolejny dalekowschodni. Co prawda kolejny mały, ale jest. Czyli biorą. To już chyba trzecia sztuka, czy które to jest? 4 już. Chociaż tylko ten jeden jest wymiarowy. I co ciekawe, rekord tygodnia wyskoczył za tego Lewadinowa. Tak rzadko tu łowię, że nie potrafię czytać. A zresztą ja nie potrafię czytać, to już wiecie. Dobra. Teraz powalczymy z tą rybą. Znowu pokażę ją, o ile w miarę szybko wyjdzie, a jak nie, to zrobię cięcie. No i mamy delikwenta. Kto tak agresywnie mógłby brać, nie? Jak nie keta. Co za ryby. Ale 2,8. Chyba największa jak do tej pory na tej sesji. No, płynie jakaś kolejna wąska ryba w moją stronę, więc się odpalimy, zoomujemy. O, kolejne dalekowschodni. Dobra seria. Nie, Malma. Myślę, że to dalekowschodni. A Malmy już jest kilka. I tym razem rzucam, zobaczcie, pomiędzy tym krzakiem, a tymi tutaj. I powtarzalny rzut. Bo prędzej rzucałem też trochę w prawo, rzucałem w ten sposób, rzucałem tam, o właśnie tak w prawo. Ale teraz wszystkie rzuty tu gdzieś mniej więcej na ten krzak. Nie wiem ile to zmienia, ale może jednak tak. Może coś daje. Zobaczymy co tym razem to będzie. Mam nadzieję, że nie keta. Chociaż, no, nie bądź ketą, proszę cię. I kolejna keta. No,
Tak to jest. W ogóle kilka rzutów takich totalnie na pusto znowu było. Po tej malmie, co chyba widzieliście i wtedy takie coś tu się dzieje. Nie wiem. Fajnie brało naprawdę. Fajne serie. 3-4 ryby. Rzut po rzucie, później przerwa. Kolejne testy, kolejna zabawa z kolejną przynętą, no bo no rzucam i nic nie dostaję na tamtą 18, którą widzieliście. Nie wiem, co jest grane. To jest kolejna keta, ale to przynajmniej ryba jest. Zaraz po tym jak rzuciłem, zmieniłem na 14 teraz. Na taki kolorek. Nie wiem. Nie wiem, co to miałoby zmienić. Ale no co, testuję, zobaczę. Dziwi mnie, dlaczego miałem teraz prędkość przestawioną na 34, skoro na takiej prędkości nie łowiłem. Łowiłem na 17, nie wiem z jakiego powodu to wynika. I co chwilę no rzadko podnoszę tą prawą wędkę, ale podniosłem i miałem prędkość 50 ustawioną, chyba kierowc jest. Nie, gorbusze. No, miałem prędkość 50 ustawioną z jakiegoś powodu, a wydaje mi się, że nie ustawiałem takiej prędkości. Nie wiem, co to się dzieje. Za każdym razem, jak zmienię wędki, to jakbym miał inne prędkości. Co ja klikam nie tak? No i kolejny raz jej nie nagrałem. Lekceważę totalnie tą rybę, jak ją widzę. No jest taka mała, tyle expa wrzuca. 400 gram. I to jest na tą przynętę. O, na tą przynętę to wzięło, co niedawno zmieniłem. Ciekawe, prędkość 30 mam teraz w tej chwili, ale najczęściej one biorą zaraz po opadzie, po rzucie. No, kolejna ciekawa ryba. Coś czerwonego tu płynie. Nerka, kolejna nerka. O. Czyżby to była ta przynęta? Chociaż coś mi się wydaje, że to jest mocno zależne od pory dnia i pogody, jaka jest aktualnie. No, zobaczymy, co to będzie. Co to będzie? To jest chyba ten golec lewiadina? Nie, lenok ten półgłowy, to jeszcze ciekawiej. Tego pana się nie spodziewałem, dawno ich nie łowiłem, a za nie to chyba też bardzo dobrze płacili. No i kolejna ciekawa ryba na tą przynętę, czyli na speaker numer 14. Numer 14 takie ryby daje. Ja już będę kończył, bo już jestem troszkę ponad godzinę. Co zabawne, chcę nagrywać tylko te ryby, które dają jakiś tam większy opór, a to są chyba najmniej ciekawe ryby, czyli kety. Za każdym razem, jak wjedzie jakieś obciążenie na zestawie większe, to jest keta. A jak coś jest małego, to mówię, nie, to po co to klikę, co to będzie za ryba? To zawsze jakiś ciekawy gatunek się okazywał, nie? Dlatego te przegapiłem tamte ryby. A teraz nie chciałem przegapić tego i się okazało, że to jest ten lenok dziwny. No, dobra. To ja chyba kończę. Za chwilę się pewnie zobaczymy już w kawiarni. Może jeszcze rzucę z 3-4 razy. Jak coś wpadnie, to wam to oczywiście pokażę. O, tak jak chociażby teraz. O, kolejny chyba dalekowschodni. Może nie za duże, ale potwierdza, że te gatunki tu są, tak? Te lewadliny. Ja generalnie nie wiem, jaki jest bitrate tych brań, tych ryb. Jak często one potrafią brać. Może lepiej by brało, jakby, nie wiem, nie było 5 kresek opadu, tak jak to, co miało przez długi czas miejsce, nie? Teraz mam 2, jest bezwiecznie, może zupełnie dużo lepsze warunki to by były. Tu pewnie jest keta. Dobra. To jeszcze może faktycznie, tak jak mówiłem, porzucam parę razy, ale ewentualnie wam to pokażę, jak jakieś bydle tu wlecie, jak nie, to wam pokażę przy podsumowaniu. Dobra, jeszcze na sam koniec muszę wam pokazać, bo jest kolejny dalekowschodni, całkiem ładny wydaje mi się. No, 1-2 kg. Zobaczymy za chwilę, ile za nie w ogóle płacą. Ale to w ogóle cała taka seria wleciała. Łaketa były też tu. O, tu jest jeszcze jeden. Teraz prędkość 27 sobie ustawiłem. No i co, jak myślicie, ile do tego będzie? Ja tak się zastanawiam, gdzie to w ogóle kawiarnia była. Czekajcie, jaka jest kawiarnia, była tak, a tu sprzedało się.
Dokładnie. Tu się sprzedawało, tu się kawiarnie patrzało. Tu, czy ja miałem? No i tylko jednego. No jakby trochę dłużej postał, to może by było. Kety. Zaskoczyło mnie to. Zawsze uważałem, że zresztą może taki odpowiednik tego zadania to jest odpowiednik tych leszczy 2,8 kg czy coś takiego, jak są na Starym Grocie, a nieraz są mniejsze, takie po 2 czy po 3, coś takiego do zrobienia, ale wtedy oczywiście mi płacą. Ale podobnie jak mówię, jak leszcze zadanie, to nic więcej nie mamy, a tutaj za te rybki magiczne, gdzie ja się odwróciłem. Dobra, troszkę ponad godzinę. Sam byłem ciekaw. O, już widzę, jak ładnie płacą za te ryby i za tego, ale reszta będzie słabiutko. 200? 228. Na bilet przynajmniej odrobiłem. Ale coś dzisiaj innego połowione. Jest inerka, na którą można bardzo fajną trafić sztukę. Bardzo dużo expa daje i kasy. Tak samo widzę te ryby. Lenoczek jeszcze gdzieś był. On jakby był większy, to by bardzo dużo dał. Malmy zresztą też, nie? Malmy potrafią oddać. Te lipienie tak samo. Dobra, zapraszam na spocik. Jak ktoś znajdzie jeszcze ciekawszy sposób na łowienie w tym miejscu, to oczywiście piszcie w komentarzach. Przyda się to innym osobom. A ja kończę i dzięki za obejrzenie.